Zastanawialiście się kiedyś, jak przebiega fizyczna likwidacja szybu kopalnianego? Jeśli tak, to mam nadzieję, że po tym krótkim filmie nie będzie to dla Was tajemnicą. Szyb Julian II na kopalni Piekary został zlikwidowany w 2021 roku, a zimą na przełomie 21 i 22 roku został zasypany. Chciałem w kilku zdaniach mniej więcej przedstawić, jak wygląda zasypanie szybu na przykładzie wspomnianego Juliana II. Pierwszym etapem likwidacji jest przygotowanie dokumentacji technicznej, w której przeprowadzone są wszystkie obliczenia w oparciu o głębokość i średnicę szybu oraz rodzaj skał, przez jakie szyb przechodzi. Następnym etapem jest likwidacja wszystkich instalacji oraz urządzeń, które znajdują się w szybie, to jest przedział drabinowy, instalacje i rurociągi, czyli tzw. wyzbrajanie szybu. Następnie demontowane są naczynia wyciągowe, klatki. A ostatnim etapem działań w rurze szybowej jest wyciągnięcie lin wyciągowych. Liczba mnoga, bo były dwa przedziały, dlatego dwie liny. W przypadku szybu Julian II jego głębokość wynosiła 464,6 metra, a średnica 6 metrów. Po wykonaniu potrzebnych obliczeń dobiera się materiał, jakim szyb będzie zasypywany. Tutaj zastosowano specjalne mieszanki materiałów uszczelniających, które posiadają odpowiednie właściwości wytrzymałościowe i izolacyjne. Szyb był zasypywany stopniowo, od góry do dołu, a materiał zasypowy był doprowadzony do szybu taśmociągiem, który wychodził z urządzeń, które umożliwiały naprzemienne podawanie wybranych materiałów. Urządzenie przygotowywało mieszankę, którą taśmociąg wprowadzał do rury szybowej. Cały proces zasypywania był pod ciągłą kontrolą. Pomiar poziomu zasypu był prowadzony z dokładnością do 1 metra. Odbywa się to za pomocą kołowrotka i sznurka z obciążnikiem, który opuszcza się do szybu, kontrolując i zapisując postęp zasypu. Po zasypaniu szybu całość została zamknięta betonową płytą, zwaną deklem, o średnicy 7 metrów. Ostatnim etapem likwidacji szybu jest wyburzenie zabudowy wraz z wieżą.